Nie, proszę nie, proszę nie! Błagam, będę grzeczny. Dzień dobry. Dobry. Wyobraźnia pana ponosi. Słucham? To już duży plus na wstępie. Bo zazwyczaj ci, co tu przyłażą, to nie słuchają. A potem to już tylko równia pochyła w dół. Nie rozumiem. Bo zaczyna się litania roszczeń, gróźb, szantaży. No, to jak to się może skończyć? Źle. To jest prawdziwy komisariat na Gorczaku? Czy jakiś żart? Zawiodłem się. Po dobrym pierwszym wrażeniu widzę, że jednak skłania się pan ku tej średniej krajowej, która tu przyłazi. Komisarz Konrad Lubecki. Centrala mnie przysłała. To nie można było tak od razu? Po co te podchody? Bo podchody to moja specjalność. Sierżancie Broda. To my się znamy. Ja pana znam. Czyli kontrola, zjazd z samej góry. Właśnie. To kto od teraz ma przesrane? Przecież nie ja za te krzyżówki. To się okaże. Krata. Najpierw muszę pogadać z komendantem. Andrzej? Cześć. Cześć. Pogadać chciałem. Wiesz, trochę się śpieszę, to możemy na komisariacie. Nie na komisariacie. Tutaj. To ważne. Patrz, to nasz synek. Kiedy ci wysłała te wiadomości? Parę dni temu. Wiedziałem, że jest na Gorczaku. Namierzyłem jej telefon. Ale musiała wyrzucić kartę zaraz po tym, jak mi to wysłała. Potrzebuję kogoś, kto spojrzy na to obiektywnym okiem. Nie mogę. Tu chodzi o Wolską. Naprawdę muszę ci to tłumaczyć? Wolska nie żyje. Nie wiem, co chcesz udowodnić, ale znasz moje zdanie. Jesteś ostatnią osobą, która powinna zajmować się tą sprawą. Ale się zajmuję. Naprawdę nie mogę. Za dużo mam własnego syfu do ogarnięcia. Do zobaczenia na komisariacie, komisarzu nocy. Nosem.
Już jadę. O, dzień dobry, to ja. Ja dzwoniłam na policję. Jakby pan mógł pójść na górę i sprawdzić, czy pan Ernest jest w mieszkaniu? Czy to jest jakiś żart? Ja dostałem zgłoszenie zaginięcia. No tak. No, to o co pani chodzi? No, o mojego szefa. Ja myślę, że on zaginął, tylko nie mogę wejść do mieszkania bez jego pozwolenia. Pani coś piła? Proszę pana, Ernest Szydlak, ten znany autor kryminałów, napisał Trupa za szafą. No, nie kojarzy pan? Pół Polski go czyta. No ja najwyraźniej należę do tej drugiej połowy. Proszę pana, ja jestem jego asystentką. On dzwoni do mnie po 14 razy dziennie, a teraz jest cisza, no coś się musiało stać. Czyli jedyna przesłanka, że pani szef zaginął, to jest to, że przestał do pani dzwonić? No, jeszcze mi wysłał 3 dni temu. Pomóż mi. Błagam cię, pomóż mi. Zanim mnie zabije. Proszę, pomóż mi. To nie mogła pani zacząć od tego do jasnej cholery? Numer mieszkania, który? 4. Ale smród. Pani zostaje na zewnątrz. Proszę czekać na zewnątrz. Tak myślałam, że to kurczak. Słucham. No, pan Ernest uważa, że opisy zapachów najbardziej działają na czytelników. I wziął sobie za punkt honoru, że to on idealnie opisze zapach rozkładających się zwłok. Taka inspiracja olfaktoryczna. Pani się wydaje, że to jest jakaś zabawa? No nie zabawa, praca. A te nagrania to też była praca? Nie, no ja nie zdążyłam panu powiedzieć, że to są takie metody twórcze. Pan Ernest teraz pisze nową książkę. 101 trupów. Pojedzie pani ze mną na komisariat. A na razie zaczeka pani na zewnątrz, bo to jest potencjalne miejsce zbrodni i potencjalnie zaciera pani ślady. Już! No co nie. Przyślijcie mi techników na Dolną 43, dobra? Mamy prawdopodobne porwanie. Sporo krwi, ale prawdopodobnie sztucznej albo zwierzęcej. Nie, kurwa, wytłumaczyć jak... Jak przyjedziesz. Cześć. Cześć. Ale papierów? W końcu się do jakąś robotę wziąłeś, widzę. No? A nie ciągle tylko te krzyżówki i krzyżówki, co? Bardzo dobrze. Audyt mamy. Jaki audyt?
Przyjechał taki nieogolony z centrali i od rana się panoszy. U komendanta siedzi od godziny. Tak? A kto taki? Jakiś Konrad. Pański. Lubecki. Wiking. Znasz typa? Bo on mnie zna. Nie osobiście. No to pewnie zaraz się poznacie. Po mojemu to gość nie bez powodu przyjechał patrzeć nam na ręce. Otwórz. Dobra, dosyć. Gość się marnuje jako pisarz, co? Niezły aktor z niego. Tak. Albo wariat i masochista. Coś mi śmierdzi w tej sprawie. To już 5. film, w którym facet jest ofiarą porwania. I jeszcze ta jego asystentka, no... To jest jakieś dziwne wszystko. Jakby nas próbowali wciągnąć w swoją grę. Może jakieś porwanie pod publikę, może promocja książki, kto wie. No, jeśli tak, to oboje za to bekną. Nieważne, mam ważniejsze sprawy na głowie. Słuchaj, Rafał. Jeśli chcesz w tej sprawie ukręcić łeb, to ja bym na twoim miejscu uważał. O co ci teraz chodzi, Potoczny? Przysłali nam gościa z wewnętrznego. Będzie patrzył na ręce. Ale kto? Rozmawiałeś z nim? Bo po co tu jest? Nie wiem. Nie mam zamiaru sprawdzać. Ale to Wiking. Przesłali nam Wikinga? Dobra, zobacz, czy na pozostałych filmach jest coś sensownego. Już nie mogę na te bzdury patrzeć. Wiking był legendą Wydziału Wewnętrznego. Tam, gdzie się pojawiał, przestawało być miło, łatwo i przyjemnie. Na Gorczaku nigdy tak nie było, więc na pewno nie chodziło tylko o to, żeby zepsuć tę atmosferę. Widzę, że pani się u nas podoba. Nie, tylko jest to dokładnie tak, jak sobie wyobrażałam. Proszę pani, ani sztuczna krew, ani te dziwne filmy, ani zepsute mięso to nie są przesłanki do tego, że panu Ernestowi coś się stało. Pani się dobrze bawi, tak? Nie rozumiem. Pani siada. Ja myślę, że pani doskonale rozumie. Porwanie pisarza tuż przed premierą jego książki. Nie, pan nie rozumie. Nie ma żadnej książki. To znaczy jeszcze nie ma. Moim zdaniem Ernest kompletnie stracił wenę. Ja sama piszę kryminały i umiem rozpoznać kryzys twórczy. Agent się wściekał, bo Ernest tylko brał zaliczki, a od paru miesięcy nie napisał ani jednego zdania. A ten jego agent groził mu? Ernest od wielu lat był dla niego jak kura znosząca złote jaja. No, wściekał się, ale liczył na to, że się ogarnie. A pani przypadkiem nie zazdrościła swojemu szefowi sukcesu? No może i zazdrościłam, ale każdy z aspiracjami pisarskimi by mu zazdrościł.
Ja mam ogromne szczęście, że mogę pracować u boku kogoś takiego. No, pan Ernest jest trudnym człowiekiem. Niejednemu zaszedł za skórę, nawet pani Stasi. Jakiej pani Stasi? No to sprzątaczka. Pracowała u niego za psie pieniądze, ale jakoś tydzień temu on wściekł się i ją zwolnił. Wie pan za co? Bo za dobrze posprzątała. Pani mi da namiar na tę panią Stasię. Co pan oszalał? Co pani Stasia ma wspólnego z jego zaginięciem? Proszę, herbatka. Gorąca herbatka, proszę, proszę. To może ja jeszcze ciasteczka? Nie. Da pani już spokój. Pani usiądzie. Ale może je... Proszę, niech pani usiądzie. No ja to się boję, że on się w coś wpakował. To taki dobry człowiek. Dobry, a panią zwolnił, tak? Ale to była całkowicie moja wina. Bo ja... A może jeszcze te ciasteczka? Co to znaczy pani wina? No wie pan, ja tak chciałam, żeby on miał tak milutko, tak czyściutko, tak pachniutko. I ja mu wszystko posprzątałam bez pytania. A on miał tam te swoje te inscenizacje do tej nowej książki. No wszystko zepsułam. Czy pan Szydlak to jest po prostu wariat, tak? Nie, jaki wariat. On miał po prostu problem. No. Wstyd się przyznać, ale ja czasem wyciągałam z kosza na śmieci te notatki do jego nowej książki. No i tego się nie dało czytać. No miał problem z inspiracjami, z pomysłami. No. Dobra, już. Zaczął się nawet z gangsterami spotykać. Jakimi gangsterami? Ja mu od początku powiedziałam, że to się źle skończy, bo najpierw to były te groźby, nie? A potem, teraz to co, nie wiadomo... Nie Kto mu wiadomo. groził? To o pieniądze chodziło. O pieniądze, bo ja słyszałam, że jak przez telefon rozmawiał, to chodziło. Sąsiad remont robi, no i teraz będzie tak miesiąc walił w ścianę. Kurwa mać. Dobrze, proszę pani, jakby pani coś się przypomniało, to bardzo proszę, niech pani do nas zatelefonuje, wie pani, gdzie nas szuka. No wali w tę ścianę, on chyba... Tak, zadzwoni wali w te ściany i wali. Dziękujemy za herbatkę. Łazienkę chyba robi, wie pan? Ja skuwa kafle. Co się stało, mój drogi? Nudzisz się? Nie martw się. Zaraz całą nudę z ciebie wypędzę. Jestem tu po to, żeby ci pomóc. Jestem tu po to, żeby ci pomóc. Żeby ci pomóc! Pomóc ci! Facet się chyba wpakował w jakieś niezłe bagno. Technicy będą musieli przetrzepać jego telefon i laptopa. Słuchaj, Rafał, jeśli Wiking tu przyjechał w sprawie Wolskiej, to musisz zrobić wszystko, żeby... Chyba masz robotę, wiesz? Panie Lisowy, Dobry, co jest? ktoś ukradł mój samochód. Żona zaparkowała tam za garażami. Wczoraj wieczorem, a dzisiaj auta już nie ma. Pan pójdzie ze mną, to panu pokażę. Spokojnie. Idzie pan. To dobre auto, a nie jakaś kabaryna. Słucheczku, ty tu wiesz o wszystkich, wszystko tiru, fafarafa, nie? Ma się uszy, co się słucha. To twoje uszy tak słyszały coś może o tym z wewnętrznego? O czym gadał z komendantem? No właśnie nie. A bardzo bym chciał.
ten raport kiedy będzie? Jak najszybciej, panie komisarzu. Dziękuję, starszy sierżancie. Jak tam mija dzionek, panowie? Mija. Będę u siebie. Co wy tu wszyscy tacy nerwowi? Macie powód? Macie. Dużo pracy macie. Porwania, zabójstwa, kradzieże, porwania. Co? W komputerze nie napisali? W centrali? To jest Gorczak. Dobrze wiem, że o mnie gadaliście, sierżancie Broda. Czyli pani zaparkowała samochód o godzinie 16:30, tak? Tak mniej więcej, nie pamiętam dokładnie. Nie mniej więcej, tylko konkret, o której? Ale ja nie patrzyłam przecież wtedy na zegarek. Wie pan co, spokojnie. Ja też często nie pamiętam różnych rzeczy, zwłaszcza jak wracam po pracy. Wpisuję 16:30. No, czyli opcje są trzy. Albo ktoś ukradł moje auto między 16:30 a 19:00, bo właśnie wtedy wróciłem z pracy. Albo moja żona zapomniała, gdzie zaparkowała, bo pewnie znowu gadała ze swoją matką. Albo źle stanęła i odholowali. Muszę panu powiedzieć, że sprawdziłem. Samochód nie został odholowany. Czyli ukradli. A wy będziecie udawać, że szukacie, a potem łaskawie po roku wyślecie pisemko, że sprawa umorzona. Jedziemy porozmawiać z ubezpieczycielem. Tylko tam to ty się lepiej nie odzywaj. Ale znajdziecie to auto, prawda? Muszę pani powiedzieć, że w takich sprawach niestety statystyki, mówiąc delikatnie, nie są optymistyczne. Dziękuję bardzo. Mam dla ciebie parę newsów na cel. No, to dawaj. Okazuje się, że wszystko, co było w mieszkaniu zaginionego, faktycznie wydaje się inscenizacją. No co ty? To ja też wiem. No a to z telefonu zaginionego. O proszę. No i co? Oj, to jest jakiś konkret. Znaleźliście coś? Motyw. Jak lubisz pokerka, to zapraszam ze mną. Sprawdzam. Policja, dobry! Wstawaj. Wstawaj, mówię. Policja. Wypad. Aspirant Andrzej Potoczny, komisariat na Gorczaku. Wstawaj! Rusz się. Daj mi spokój. Jesteś zatrzymany w sprawie... Odpierdol się, człowieku. Daj spać. Pogadamy sobie na wytrzeźwiałce. Nie mamy na to czasu. Puść mnie, jebane psy. O co wam kurwa chodzi? O Ernesta Szydlaka. Nie znam człowieka. Groziłeś mu i mamy na to dowody. Nie znam człowieka. Dobra, dobra. Odzyskujesz pamięć? Ernest, ten pismak dostał w pierdol, bo miał oddać forsę 2 dni temu. Przepierdolił u mnie w karty najpierw swoją forsę, a potem zapożyczył się na kilkadziesiąt koła. To musiałem coś zrobić. Gdzie od razu jest? A ja wiem, obiecywał, że załatwi kasę od jakiegoś menadżera. Tyle w temacie. Kiedy? Spierdolaj. Dzisiaj. A, dzisiaj? To może się już z nim spotkałeś, co? Nie miał kasy i musiałeś coś z tym zrobić. Nie będę z wami gadać bez papugi. To co? Jeszcze raz go dla kurażu? Zabieramy go na dołek. Dawaj go. Idziesz. Artur Ryba-Rybacki
Bukmacher, naciągacz i lichwiarz. Skasowałby człowieka za 10 zł, a ten pisarz był mu winien kilkadziesiąt tysięcy. Wyglądało na to, że Ernesta Szydlaka nie było już wśród żywych. A co, ty domu nie masz? Mam. Mam też zaległe sprawy. Słuchaj, pisarz pewnie gryzie już ziemię. Trzeba tylko wyciągnąć od tego gnoja, co z nim zrobił. Ty to jesteś urodzony optymista, nie, Potoczny? Może i masz rację. Może jestem ostatnią osobą, która się powinna zajmować sprawą Wolskiej. A teraz jeszcze ten Lubecki. Wiem, że to chodzi o Roxy. Że oni myślą, że ja coś tuszuję. A co czujesz? Nie. Ale jakbym się w to nie wpierdolił, to Wolska by żyła. Rafał, powiem ci jedną rzecz. Wiking na pewno tu nie przyjechał z twojego powodu. Jeśli już o to chodzi. Dobrej nocy. Nie, proszę cię, nie. Proszę, proszę. Nie martw się. No, już niedługo wielki finał, to nie potrwa już długo. No, wielki finał. Tak. Karty na stół. Po co tu jesteś? Z mojego powodu? A mam powód, żeby tu być z twojego powodu? Zdegradowaliście mnie. Z wilczym biletem wysłaliście mnie na tym pierdolonego oczek prawie rok temu. Jak długo chcecie mnie gnębić, co? Nie wiem. Ty mi powiedz. Ten rozdział jest już zamknięty. Tamten może tak. Może w międzyczasie pisze się nowy. Czas tracisz. Takim jak ty lepiej patrzeć na ręce. Masz jakieś omamy. Ja jestem tu płotką. Ty może tak, ale inni potoczni? Nie odpowiadam za innych potocznych. Zerwałem kontakty z rodziną. Bo? Bo to są moje prywatne sprawy. Chciałbyś, żeby tak było, Andrzej. Obydwoje wiemy, że tak nie jest. Słuchaj, jak coś do mnie masz, to oficjalnie postaw zarzuty. A jeśli nie, to nie trać mojego czasu. Ja chcę natychmiast rozmawiać z jakimś normalnym policjantem. Tylko najlepiej nie z tym, co wczoraj. Pan sobie nie będzie wybierał, z kim pan będzie rozmawiał. O, Aspirant Andrzej Potoczny. Zdaje się, że zajął się wczoraj pańską sprawą, to zajmie się nią i dzisiaj. zajął się, ale żeby nic z nią nie robić. Pana też tu oleją. Radzę wracać do domu, bo traci pan czas. Rozumiem, że samochód się nie znalazł, tak? A ubezpieczyciel w nosie ma wypłatę odszkodowania, zgadza się? Mało tego, teraz zniknęło mi z konta 1000 złotych. Ktoś po prostu bezczelnie mnie okrada. No to zapraszam ze mną. Z panem? To ja tu sobie poczekam na prawdziwą policję. Wie pan co, oczywiście może pan tutaj czekać, aż pana znowu okradną, albo wyjaśnić sprawę tu i teraz. Niech pan się zdecyduje. Krata. No, więc jak? No i co, sprawdził pan w tej aplikacji, czy to był przelew, czy wypłata z bankomatu?
Wypłata z bankomatu na ulicy Myśliwskiej? Przecież ja w życiu nie byłem na tej ulicy. To w takim razie, jeśli to była taka tradycyjna wypłata z bankomatu, no to no może ktoś panu ukradł tę kartę, sprawdził pan? Nie, niemożliwe. Mam ją w portfelu, sprawdzałem. Chyba że to tobie ktoś ukradł. A może ją zgubiłaś? Przepraszam, ja wjechałam w ten słupek pod blokiem. Ale kompletnie spanikowałam. Ja nie wiedziałam, co mam robić. Bałam się. Pomyślałam, że po prostu się bardzo zdenerwujesz. No i dobrze sobie pomyślałaś, idiotko. Spokojnie, spokojnie, niech pan waży słowa. Co z tym samochodem? Oddałam go do blacharza. Przecież ty to auto kochasz bardziej ode mnie. Pomyślałam, że je naprawię i odstawię na parking, jak gdyby nigdy nic. 100 razy ci mówiłem, żebyś nie myślała. Dobrze, dobrze. A co z tym bankomatem? Chciałam wypłacić pieniądze z mojego konta, żeby dać zaliczkę na części, no ale pomyliłam karty. I wyciągnęłam z naszego wspólnego konta. Gratulacje. Nie sądziłem, że uda się panu złapać złodzieja. Może pan sobie teraz wpisać moją żonę do statystyk. Wstawaj. I żałuj, że ci tu nie zamknął, bo ja cię w domu gorzej urządzę. Moment. Proszę pana, to co pan teraz powiedział, to są groźby karalne w obecności funkcjonariusza. Pan sobie zdaje z tego sprawę? Więc jeżeli cokolwiek się stanie pańskiej żonie, jeżeli włos jej z głowy spadnie, to poniesie pan poważne konsekwencje. Pani zaczeka. Pani nie powinna teraz za nim iść. Ale ja naprawdę nie widziałam tego słupka. Proszę pani, to co się wydarzyło, to są normalne rzeczy, ale to co wyprawia pani mąż, to jest nienormalne. A ja może już pójdę, to będzie lepiej. Niech pani zaczeka. To jest moja wizytówka. Proszę wziąć. Jeżeli cokolwiek by się stało, proszę do mnie dzwonić, dobrze? Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Jak tam samopoczucie? Co, główka boli? Potwierdziło się twoje alibi. Twoi koledzy zeznali, że grali z tobą całą noc w pokerka. To czemu mnie jeszcze tu trzymacie? No, pewnie nie porwałeś go osobiście. Ja nikogo nie porwałem. Jako jedyny miałeś sensowny motyw. Praktycznie wczoraj się przyznałeś do jego pobicia, więc pytam po raz ostatni. Gdzie jest Ernest Szydlak? Na chuj miałbym go porywać. Grzeczniej. Przecież w ten sposób nie oddałby mi kasy. Przeszukaliśmy twoje mieszkanie. Znaleźliśmy tam pełno odcisków palców tego pisarzyny. Do tego świadkowie mówią, że miał u ciebie niezły dług. Wiesz, może to za mało, żeby cię wsadzić za porwanie. Ale już na 3 miesiące do tymczasowego. A wiesz, co zrobi prokurator, jak nie znajdziemy Ernesta na czas? Wiesz, komu postawi zarzuty? Nie możecie tego zrobić. Co kurwa nie możemy? Wszystko możemy. No chyba, że będziesz współpracował. Skoro nie ty go porwałeś, to gadaj, co wiesz. No dobrze. Ja mam kupę roboty. Ja sobie chętnie tę sprawę zamknę wcześniej. Przygotuj mi dokumentację. Ja się skontaktuję z prokuratorem. Czekaj! To ta baba. Ona to wszystko wymyśliła. Ja miałem go tylko ograć w karty, żeby się zadłużył. Jaka baba? Jego asystentka? Staśka. Sprzątała u niego. Ma na punkcie tego Szydlaka jakiegoś totalnego pierdolca.
Pakuj się. Gdzie? Idiotów z nas robiła. Ale kto? Wariatka od ciastek. Budź się. Szczerze, ciężko było mi uwierzyć, że to wszystko wymyśliła kobieta, która sprzątała u pisarza. Wykorzystała to, że był hazardzistą, żeby wciągnąć go w długi, a potem, żeby zaoferować mu pomoc. I tak wciągnęła go do swojego mieszkania? To wszystko nie trzymało się kupy. Ernest, co to za spacerki, co? Ernest. Ernest. Ernest, no. Ernest. Ernest! Ernest, Boże, przecież ty nie możesz teraz umrzeć. Naprawdę. Ernest. Nie możesz teraz umrzeć. Nie teraz! To ona. Czekaj. Niech sobie idzie. A my rozejrzymy się w jej mieszkaniu. To się nazywa włam potoczny. Zaraz tam włam. To się nazywa... Ta wizyta pod nieobecność gospodarza. Idziemy. No, potoczny. Ty masz wprawę z tym wytrychem. Ma się to, wiesz. Tylko... Spokojnie, potoczny. Nikomu nie powiem. Tych męskich ciuchów tutaj wcześniej nie było. A to stało inaczej. Mówiła, że tam mieszka za ścianą sąsiad. Ciuszka od klucza. Masz ten wytrych? Jasny gwint. Oddycha. Puls słaby, ale jest. Halo, panie Szydlak. Halo, budzimy się. 0005. Natychmiast prześlijcie mi karetkę na Tulipanową 9. Facet nieprzytomny, ledwo wyczuwalny puls. Halo, wstajemy, panie Szydlak. Co wy to robicie? Wynocha stąd. On jest mój. Ja muszę mu leki podać Niech pan się natychmiast. zatrzyma, mówię! Odłóż to! Odłóż to! Nie, to nie może być koniec, to jeszcze nie może być koniec. Odłóż to, powiedziałem, bo więcej nie przeczytasz tego, co napisał Szydlak. Nie wyszło tak, jak chcieliśmy. Wezwij karetkę. Zostaw to. Zostaw. Nosaj. Byłam twoim natchnieniem. Gdzie jest ta cholerna karetka? Przyślijcie od razu drugi zespół. Byłam twoim natchnieniem. Stanisława Nawrocka porwała i uwięziła pisarza na ponad 4 dni. Jeszcze dzień, może 2, a Ernest Szydlak nie napisałby ani jednego zdania więcej w swoim życiu. Chciała być jego natchnieniem, a o mały włos zostałaby jego zabójczynią.
No jest pan wreszcie. No niestety. Wróciłam właśnie ze szpitala. Oboje przeżyli, ale będzie historia. Może nawet film nakręcą. Pani to mnie troszeczkę przeraża. Ja? No, przecież wszystko się dobrze skończyło, a ja mam gotowy materiał na książkę. Świetne, nie? Kto je zostawił dla ciebie? Ach, pana to nie rusza. Pan jest policjantem. A ja właśnie w tej sprawie. Bo pomyślałam sobie, że użyję w książce postaci pana i tego pana kolegi jako taki duet idealny. Jeden przystojny, drugi bystry. Pan przystojny. Pan bystry? Nie to, że tego, tylko... No, wie pan... Wie pani, znam przypadek, kiedy bystry i przystojny występują w jednym egzemplarzu. Proszę. Ktoś do ciebie. No to proś, proś. Nie przeszkadzam? Dzień dobry. Bardzo proszę. Ja przyszłam właściwie, żeby panu podziękować. Podziękować? Nie będzie za co. Pan stanął w mojej obronie, zaoferował mi pomoc. No taka moja praca. Widzi pan, w pierwszej chwili jak wyszłam z komisariatu, to chciałam pobiec za Grześkiem, przeprosić go jeszcze raz, ale potem przypomniałam sobie pana słowa i pomyślałam, że to przecież on zachował się jak burak, co nie? Zgadza się. I zamiast do domu, to poszłam na spacer. Przemyślałam sobie to wszystko i pomyślałam, że to wcale nie jest moja wina z tym słupkiem. Zresztą ten samochód jest nasz, nie tylko jego. A ja wcale nie zarabiam mniej niż on. No rozsądne. Może kiedyś to do niego dotrze, na przykład na rozprawie rozwodowej. A wszystko dzięki panu. Dlatego bardzo by mi miło było, gdyby pan poszedł ze mną na kawę. Żartowałam z tym rozwodem. To znaczy, Grzesiek wcale nie musi o tym wiedzieć, że nie chce rozwodu, przynajmniej przez jakiś czas. Póki co przeniosłam go na kanapę w salonie, dobrze mu to zrobi. Mam nadzieję, że państwo się dogadają. Co ty tu robisz? Pracuję, nie widać? To jest moje biurko. Tak? Myślałem, że służbowe. Czego ty chcesz? Tobie chyba trochę się role pomyliły, co? Nie ty tu jesteś od zadawania pytań. To proszę, pytaj. Przyjdzie na to czas. Tymczasem porządkuj burdel. A akta wszystkich spraw, którymi zajmowałeś się przez ostatni rok, chcę mieć ładnie posegregowane i opisane na moim biurku. Miłego dnia. No dalej. Biegnij ile sił. Co się stało? Ktoś mnie śledzi. Stój, policja! Ręce do góry. Złaź! To są papiery od komendanta! Aj, chodź! Olek, pojebało cię!